Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie po to, aby pokazać bardzo prosty przepis, który powstał podczas święta gdyńskich hal targowych. Bardzo pyszny, prosty, zero-waste'owy sposób na pesto z czerstwym chlebem. Z suszonych pomidorów. Pewnie każdy z Was wie, że bezglutenowy chleb jest dużo droższy, ale bywa, że zostaną nam takie opiętki i one stają się suche. Oczywiście trzymamy je w lodówce, żeby nie zapleśniały, no ale na tą suchość dużo się już nie poradzi. Nie wyrzucamy takiego chleba i nie dajemy go na kompostownik, bo też szkoda. Nie tylko można dlatego, że jest to zjeść. chleb bezglutenowy, on jest droższy. Słuchajcie, na całym świecie są znane sposoby na korzystanie z czerstwego pieczywa w kuchni. W Polsce tak samo. Oczywiście, w Polsce tak samo. Dodawanie do kotletów. Myślę, że przodują w tym Włosi, którzy z czerstwego pieczywa robią niesamowite potrawy, zupy, sosy. Hiszpanie również. Kluski, placki i tak dalej. W Hiszpanii tak samo dodaje się czerstwy chleb do gazpacho. W kuchni, tak jak Jola powiedziała, polskiej. A już od się bardzo do długiego kotletów. czasu. Moja babcia używała bułki suchej, czerstwej, moczonej do łączenia kotletów mielonych. A w Polsce jeszcze bardzo, bardzo dawno temu istniała taka zasada, że suchy, czerstwy chleb wystawiało się na zewnątrz, wieszało na płotach. To był tak zwany suchy chleb dla konia. Nie wiem, czy ktoś jeszcze zbiera suchy chleb dla nie, konia. Oczywiście, że nie, ale dla konia bądź dla kur i tak dalej. Pewnie mało ludzi żyje, którzy pamiętają tę historię. Ja myślę, że tak. Na pewno nie możemy go dawać łabędziom ani innym ptakom. Niemniej jednak zostaje nam taki chleb i trzeba coś z nim zrobić i trzeba sobie przypomnieć różne metody na jego wykorzystanie. My już kilka podawaliśmy. Zatem, gdy stworzyliśmy ten przepis specjalnie na potrzeby tego wyjątkowego gdyńskiego eventu, postanowiliśmy spisać go tutaj, nagrać go tutaj, aby był dostępny zawsze i dla wszystkich. Ja tak wącham ten chleb, no bo zobacz, on pachnie cudownie. No oczywiście, jest po prostu trochę suchawy. To może zabieramy się za robotę. Zabieramy się bo za to długo robotę, nie potrwa. Ale dlatego tak długo mówiliśmy, bo ten odcinek musi mieć jakąś treść. Nie ten dlatego. Przepis robi się tak szybko, że trzeba było poopowiadać Nie dlatego, trochę. bo ona jest gadułą. Dobra. Ja też. Właśnie, chciałam powiedzieć, kto więcej gadał. Miksuj, proszę. Suszone pomidory w oliwie. Przerzucamy je do podłużnego naczynia, gdyż w takim dużo łatwiej się miksuje. Dorzucamy do nich od razu oliwki wraz z zalewą i to jest kolejna rzecz, że nie marnujemy zalewek. Nie marnujemy zalewy z oliwek, ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, a także zalewy od kaparów, ponieważ one świetnie dosmaczają różne średnio dosmakowane sosy i zupy. Pamiętajcie, jak Wam zabraknie wyrazistego smaku w sosie lub zupie. Jak macie ochotę na inne przepisy z pestami, sosami, całą playlistę znajdziecie nad Joli głową, a jak Wam się podoba nasz zero waste'owy odcinek, polubcie go koniecznie, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze macie zaległości. Mam nadzieję, że już nie macie tych zaległości, ale jeśli tak, to kliknijcie ten dzwoneczek poniżej po zasubskrybowaniu naszego kanału i będziecie zawsze dostawać powiadomienia, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Jak lubicie spisane przepisy w formie książkowej, polecamy Wam malutką, ale bardzo poręczną książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Ona ma bardzo poręczną zakładkę. Na dany tydzień możemy sobie ją tutaj wsadzić, aby wiedzieć, jaki przepis aktualnie gotujemy. Nasze przepisy są tłumaczone na język angielski. Możecie nam zadawać pytania tutaj na YouTubie, gdzie zawsze znajduje się opis poniżej, a także przepis, a także na Instagramie i na Facebooku jesteśmy do Waszej dyspozycji. Inspirujcie nas do nowych rzeczy. Zarówno suszone pomidory, jak i oliwki mają oczywiście dużo smaku, ale my, żeby podkręcić jeszcze dodatkowo smak pesto, dodajemy przyprawy, którą lubimy chyba najbardziej. Naszego pieprzu ziołowego. Właśnie lubimy nasz pieprz ziołowy, którego skład i na który przepis oczywiście znajdziecie nad Joli głową. Tu go poznacie, a jak nie macie ochoty sami robić takiego pieprzu, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego albo do Gdyni. Dostaniecie to w takich ładnych słoiczkach. Jeszcze czarny pieprz świeżo zmielony. Miksujemy. Mamy tu jeszcze sól, ale
Zostawimy ją na koniec. Dokładnie, dlatego gdyż nie wiemy, czy pomidory były wystarczająco słone, czy oliwka i jej zalewa nie jest za słona. Czy chleb był dobrze dosolony. Dokładnie, chleb. Więc w związku z tym Ja teraz... Ci przytrzymam blender, Dobrze. a Ty pokruszysz chleb. A ja Rozumiem. pokruszę chleb. Rozumiem, że tak to się będzie odbywało. Tak. O właśnie. Bez puk się nie obędzie. Nie, dlatego, bo wtedy na blat Ci zacznie spadać. Proszę bardzo, suchy chleb, zobaczcie jak się łatwo łamie. Dajemy 2 kromki, bo 2 mieliśmy, może być 1. Wszystko zależy od Was. Tak jak widzicie, ta zero waste'owa wersja z suchym chlebem w pesto jest naprawdę bardzo ekonomiczna. Oprócz tego, że jest pyszna. Oszczędzacie chociażby na orzeszkach piniowych. Oczywiście nie zabraniamy Wam kupować orzeszków piniowych. Zostawcie je do innego pesto, ale koniecznie spróbujcie tej wersji. I jeszcze raz miksujemy. Pesto prawie gotowe, nie będziemy go jeść samego, dlatego mamy zawsze w lodówce coś, z czym takie pesto możemy chrupnąć. Pesto już gotowe, teraz test smaku. Czy trzeba dodawać soli, czy nie trzeba dodawać soli? Nie trzeba dodawać soli. Oczywiście pesto nadaje się do różnych rzeczy, do sałatek, do kanapek, do naleśników, do wszystkiego. Do Do makaronu. wszystkiego, ale takie pesto, w którym mamy już chleb, czyli coś, co ma węglowodany, nie wymaga dodatkowych węglowodanów, więc można podać na przykład takie pesto na papryce, na pokrojonej kalarepce. My właśnie mamy pokrojoną kalarepkę i nie zawahamy się jej użyć. I zobaczcie, jak ładnie chleb wchłonął zarówno wilgoć, jak i smak z zalewy z oliwek. Pasta jest stabilna, możemy smarować kalarepkę. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Resztę możemy schować na następny raz do lodówki, ale pamiętajcie, długo trzymać takiego pesto nie możemy. To i tak nie wytrzyma długo w lodówce, ponieważ to zjemy. Żeby było ładniej, bardziej zielono I zdrowo. zdrowiej. Dodamy jeszcze czegoś świeżego, czyli kiełki i roszponka. Piękne, smaczne, zero waste'owe i Kończmy gotowe. już. Kończmy Smacznego już. I na zdrowie.